Rocznik 1974 małego modelarza. W tym roczniku ukazało się 10 zeszytów. Zapraszam na odcinek. W numerze pierwszym tego rocznika ukazał się współczesny samolot myśliwski P-1B Lightning. Autorem opracowania tego modelu był Jerzy Turek i Justyn Norek. Model opracowali w skali 1:33, opis oraz 8 rysunków zamieszczonych było na 4 stronach. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczono elementy do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. Model bardzo ładnie opracowany, z wieloma szczegółami. Jest nawet zapas kolorów dodatkowy. No i jak widzimy, druk bardzo ładnie wykonany. Natomiast na ostatniej stronie zamieszczono zdjęcie wykonanego modelu i okładka tak się prezentowała w całości. Autorem okładki jest Krzysztof Cieślak. Krzysztof Cieślak jest również autorem tej okładki, numeru 2, w którym to ukazały się 3 modele samolotów Fokker 2, Morane i Newport. Autorem tych modeli jest Wiesław Bączkowski. Modele były opracowane w skali 1:33. Opis oraz 12 rysunków rozmieszczono na 6 stronach. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia tych 3 modeli samolotów z I wojny światowej. Jak widzimy, bardzo ładnie rozrysowane części rozmieszczono. Płaty, tu szczególnie zwrócić należy uwagę na cienki profil płatów, dość trudny na pewno był do wykonania. Na ostatniej stronie okładki zamieszczono plan z numeracją części jednego z modeli. W numerze 3 zamieszczono makietę osiedla obronno-mieszkalnego Biskupin. Autorem tego opracowania jest Krzysztof Wiesław Prawecki. Model opracował w skali 1:400. Opis oraz rysunki zawarte były na 2 arkuszach. Natomiast pozostałe elementy zamieszczono aż na 14 arkuszach. Tu dość dużym elementem była podstawa do naklejenia na tekturę i pozostałe elementy to są już elementy głównie chat tego osiedla, tej makiety do wykonania, tak jak widzimy na skanach. Były to głównie bryły prostokątne w postaci wycięcia i sklejenia chat oraz poszycia dachowego, które składało się z takich paseczków. Modelarz tutaj nabierał wprawy właśnie do wycinania i sklejania tych brył, a jako makieta mogła posłużyć do celów edukacyjnych na lekcjach historii. Okładkę projektował Krzysztof Warzyk. Model samolotu myśliwsko-bombowego PZL-38 Wilk ukazał się w 4. numerze. Autorem tego opracowania jest Leszek Komuda. Model opracował w skali 1:25. Opis oraz 12 rysunków zamieszczonych było na 6 stronach. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczono części do wycięcia i sklejenia. Model opracowany z wnętrzem kabiny. Jak widzimy na skanach, druk ładnie nadrukowany, niepoprzesuwane kolory, wszystko w swoim
obrysie, konturach. Był to model ładnie dopracowany. Natomiast okładkę zaprojektował Krzysztof Cieślak. Alojzy Krakowski jest autorem tej okładki, numeru 5, a zamieszczono w nim dwa modele samochodów: Rolls-Royce Silver Ghost z 1907 roku oraz z 1971 roku Karnisz. Autorem tych modeli jest Tadeusz Sowa. Opis oraz 8 rysunków mieściło się na 5 stronach. Tu są zdjęcia modeli właśnie wykonanych z tej wycinanki oraz na 6 arkuszach zamieszczono kolorowe części do wycięcia i uformowania tych pięknych modeli. Sam sklejałem, przypominam sobie w młodości właśnie, jak tylko się pojawił w kiosku Ruchu ten egzemplarz, od razu skleiłem te modele. Naprawdę bardzo ładnie się prezentowały. Autorem okładki, jak wspomniałem, jest Alojzy Krakowski. Adam Werka jest autorem tej okładki numeru 6-7. A w tym numerze ukazał się statek szkolny Dar Pomorza. Autorem tego opracowania jest Andrzej Karpiński. Model opracował w skali 1:200 i tak opis oraz 18 rysunków zamieszczonych było na 7 stronach. Takie dwa poglądowe rysunki były umieszczone na pojedynczych stronach. Właśnie tu widzimy ten rysunek, taki rzut boczny, perspektywa tego żaglowca. No i natomiast na 10 arkuszach zamieszczono części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu. Arkusz z wręgami, model właśnie był konstrukcji wręgowej. No i tu widzimy poszycie denne. Kolorystyka tego modelu to jak oryginał, dół czerwony, pozostałe części, elementy w przewadze bieli. No i tu widzimy arkusze właśnie z częściami. Dość dużo tych części, drobne, małe części na pewno tu sprawiły niedoświadczonemu modelarzowi jakieś problemy. Żagle oczywiście tutaj drukowano na tych samych arkuszach co i części, czyli na tej twardej, grubej tekturze. No i na okładce ostatniej strony zamieszczono taki rzut modelu. Adam Werka jest autorem tej okładki, numeru 8. W tym numerze zamieszczono okręt rudowęglowca, jak sama nazwa wskazuje, czyli do przewozu rudy, węgla. Był to 105-tysięcznik. Autorem tego modelu jest Bogdan Wasiak. Model był opracowany w skali 1:420. I tak na 5 stronach zamieszczono opis oraz 9 rysunków. Natomiast na 8 arkuszach były zamieszczone części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu okrętu. Jak widzimy, były to dość proste elementy, raczej model prostej konstrukcji nie powinien tu sprawić kłopotu modelarzowi. Jak widzimy, opracowanie też na wręgach, arkusze z wręgami, i na ostatniej stronie okładki zamieszczono zestawienie części na rysunku takim głównym. W numerze 9 wydano przeciwlotniczy kierowany pocisk rakietowy. Autorem tego modelu jest Leszek Komuda. Model opracowany był w skali 1:25. Opis na 6 stronach oraz zamieszczonych było 9 rysunków pomocnych do wykonania tego modelu. Zdjęcia oraz okładka to są zdjęcia
Wojskowej Agencji Fotograficznej. Natomiast na 6 arkuszach zamieszczone były części do wycięcia i uformowania tego modelu. Rakieta oczywiście na skanach ma taki troszeczkę dziwny kolor, powinna być moim zdaniem srebrna, natomiast tu kolory khaki bardzo dobrze jeszcze oddają ten kolor. No i ostatnia strona okładki wyglądała w ten sposób. Mały modelarz numer 1011. W tym egzemplarzu ukazał się polski samolot bombowy PZL-37 Łoś. Autorem opracowania tego modelu jest Andrzej Karpiński. Jest to jakby 4. edycja tego modelu, tym razem opracowana w skali 1:33. Poprzednie były w skali 1:50. I tak na 4 stronach zawarto opis budowy oraz 14 rysunków pomocne przy budowie, a na 9 arkuszach rozmieszczone były części do wycięcia i sklejenia tego modelu. Tu na pewno problemem było jakby dla modelarza ta część nosowa, dość skomplikowane oszklenie. Sam osobiście budowałem ten model, sklejałem, no i pozostała część nosowa nieoszklona. Tu widzimy wnętrze kabiny, dość bogato wyposażone. Oczywiście elementy były bardzo ładnie nadrukowane, bez przesunięć, wszystko było w swoich konturach. I oto rysunek zestawieniowy z częściami. Natomiast okładka była projektu Adama Werki. Ostatni numer tego rocznika to radziecki wodno-samolot BE-4. Autorem tego modelu jest Bohdan Wasiak. Model był opracowany w skali 1:33. Na 4 stronach zamieszczono opis oraz 9 rysunków pomocnych przy budowie tego modelu. Na 6 arkuszach natomiast rozmieszczone były części do wycięcia, uformowania i sklejenia tego modelu wodno-samolotu. Model raczej był prosty w swojej budowie, nie powinien to sprawić modelarzom kłopotów. Rysunek zestawieniowy, natomiast autorem okładki był również Bohdan Wasiak. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejny. W kolejnym odcinku mały modelarz, rocznik 1975. Zapraszam, cześć.